Dzisiejszy dzień zaczynamy od lokalnego marketu, gdzie mają jedzenie typowe dla tego kraju. Zobaczymy, czy coś spróbuję, czy nie. Market się nazywa Oranje Zicht City. Nazwa pewnie holenderska. Idziemy! Hello. Good morning. O, na dzień dobry paski. Yeah. Dużo wytworów widzę. Expensive there, right? No. But what's better for your family? W którą stronę iść najpierw? Kwiaty. Ogólnie mieli to otwierać od godziny 9, jest 8:30. Przyszedłem szybciej jako zwykły wypadek. No i jest jedzenie. Kiełbaski, safran z salami. Gin, dandy. O, nawet sernik jest czy coś. Z drugiej strony, jak to mamy ryby. Nutella Puglons, mój Boże, ile to ma słodkości, ile cukru, mój Boże, ale wygląda świetnie. Więcej mięsa i więcej słodkości. O, sugar free. Co mam? Dżemy jakieś? Bez cukru? No, wyglądają nieźle. No tak za 5 funtów. Będzie dobre, bo tutaj nikt nie będzie w stanie mnie powiedzieć, że nie mogę nagrywać. O, majonez. No coś spróbuję, ale jeszcze nie wiem co. O, dla Marka może nagram trochę wypieków lokalnych. No i coś dzisiaj spróbuję może stąd. Ale ciekawe, ładne. Ciekawe, czy takie chleby jak u nas w UK. Napchane i pusto w środku. Herbata. Wow. Herbatę bym pewnie wziąć taką. Dla Marii. Maria uwielbia herbaty, pije non-stop dużo. No nieźle. Wyglądają pięknie. Mają tutaj dużo słodyczy. O, tu jest coś. Tu jest normalne jedzenie. Zaraz zobaczę, co tego czego się wezmę. Co tego czego się wezmę. Bo nie jadłem śniadania specjalnie. Powiedzieli mi Polacy, żeby nie jeść nic. Tutaj spróbować. Jajka. Wszyscy mamy jajka. Ładne, od są jakieś lody, ciasta, pies, American cherry pie, lody, można usiąść zjeść. Dobra, Dobra, znajdę coś do jedzenia.
myślę, że warto coś spróbować, tylko może coś lokalnego. Nie w te szarmy, te kebaby to lokalne są. No nie wydaje mi się. Market jest ładny, zadbany, widać, że na poziomie. Na pewno ma dobre produkty. Ale musi być coś lokalnego. O, to jest lokalne, niemieckie. Pork belly sandwich. No może nie, ale tu masz coś takiego ciekawego. Tak, tutaj są lepsze rzeczy. Tutaj są takie, co mogą zainteresować. Authentic street foods. Traditional boiled bagel. Spicy cake. O, tu już mamy ciekawe jedzenie. Samosa, salad. Francuskie naleśniki. To nie jest chyba typowe. Smoothies. Jest też wietnamskie jedzenie, no ale wietnamskie to też nie bardzo. Ta sekcja nie jest do kupowania jedzenia, żeby tu zjeść. Do domu warzywa, owoce, kwiaty. Traditionelle Blumen, gell? Ciekawe czy mają coś, czego my nie mamy. Tego czegoś nie mamy, nie wiem co to jest. To wygląda jak śliwka jakaś wyrośnięta. Give me one autumn crisp to O, taste. dragon Yeah. fruity. No, because Dragon fruity są świetne. I should have known when they were going to fit. Just taste one. O, to czeknij, mają soczki. Świeże soczki mieli. I olej wyciskany jakiś też. Jakieś pamiątki. Fig farm. To może być fajne. It's 6, okay. Przyprawy, sól, So that's exactly what sos. we needed. Sos też są fajne. Płatki. Ogólnie takie markety nie chodzę, raczej unikam. Tutaj poszedłem, bo rekomendowali, żeby przyjść zobaczyć. Bo masz lokalne rzeczy, tu wyprodukowane. Więc jestem. Ogarnę jakąś herbatę jeszcze. Herbatę przydałoby się kupić dla Marysi. Bo bardzo piję herbatę dużo. Ciekawe pomidory. Prawie jak polskie. Najlepsze jest to, że zauważyłem, że mają też fish and chips. Bardzo brytyjskie. Jakiś pub. Lobster Mob. O, i lekarz też jest. No ale mają niezłe do polania drewnem. Mam wrażenie, że powinienem spróbować Traditional Cape Malay jedzenia.
Tak wygląda typowe jedzenie tutejsze. Żona tego pana, który sprzedawał, jest kucharką. Tutaj szefem kuchni w kilku miejscach gotuje i jest ich lokalne. Siedziałem sobie przez pół godzinki, zjadłem śniadanie. Nagle zrobiło się pełno ludzi, zrobiło się bardzo popularne miejsce to jest, to się było bardzo busy. Wszędzie kolejki. Ja przyszedłem w dobrym czasie, żeby kupić sobie coś, nagrać coś, bo teraz byłoby ciężko cokolwiek nagrać. Ale powiem wam, to jest coś niesamowitego. Patrzyłem, gdzie usiąść, żeby zjeść sobie to śniadanie i tak patrzę, gdzie jest kawałek wolnego stolika, bo to już co chwilę ktoś siedział. I tam była jakaś kobieta z dzieckiem i pół stolika było wolne, to sobie usiadłem. Zaczęła mnie zagadywać, zaczęła się pytać, jak zobaczyła kamerę, jak nagrywam jedzenie, zaczęła się pytać o to, co to jest i tak dalej. Zaczęła mi tłumaczyć o GoPro, wytłumaczyłem, pokazałem jej kanał, który stworzyłem po podróż. Mówi, że rewelacja, bo ona chce robić taki mental coaching dla ludzi w RPA. To jest osoba, która wróciła, mieszkała 15 lat z mężem i z dziećmi w Szwajcarii. Była w Krakowie, poznała też Polaków. Wróciła do Cape Town 4 tygodnie temu. Będą mieć niezłe wyzwanie tak naprawdę, bo to jest kompletnie inny świat niż w Europie. Tam mówiła. Jak zaczęła mówić i zaczęła mówić właśnie o tych problemach tutaj, jakie są. I ona mówi, że to są ogólnie problemy, często właśnie trochę takie podejścia. To nie jest tylko to nie jest polityka, to jest po prostu wychowanie czy niezrozumienie. Trochę, znaczy nie mogłem nagrywać oczywiście takich rozmów, bo jak nie ma kamery, to ludzie się bardziej otwierają. Bardziej mówią ten temat, złożony temat jaki jest. I ona była otwarta na to, jak to jest. Nie zdążyłem się zapytać o przestępczość. Tak jak się pytałem wczoraj paru osób. Ale dzisiaj opowiadała mi, że widzi, że ludzi można zmienić, tylko ludzi trzeba tego nauczyć. Trzeba pokazać, zrobić takie wsparcie tych ludzi, żeby nie żyli przeszłością, tylko żyli tym, co jest teraz, bo ten kraj jest niesamowity. Ludzie są super. Cape Town jest przepiękne. Cała otoczka tego miasta jest niesamowita. Mają ciekawą kulturę, bogatą historię. Jest niesamowite, jak łatwo tutaj można spotkać ludzi, którzy po prostu ciebie zagadują, zaczynają z tobą rozmawiać o problemach kraju, o sytuacji, ogólnie o tym, co tu się dzieje. W ogóle czekam teraz na statek, na prom. Mam 20 minut, 25 minut i może dzisiaj się uda popłynąć na Rodden Island. To może przy okazji wam powiem o moich rozmowach, które miałem dzisiaj, miałem wczoraj. Rozmawiałem wczoraj z chłopakiem z hostelu, z mężczyzną z hostelu, w moim wieku praktycznie. I on mówił o tym, że chciał wyjechać z tego kraju, że przed pandemią próbował wyjechać. Myśleli z żoną o Nowej Zelandii. I było widać frustrację na temat tego kraju, sytuacji w tym kraju. I on
był mega niezadowolony. Nie chciał zbyt dużo mówić na początku, więc takie rzeczy nie mogę nagrywać. Teraz się potem otworzył i zaczął mówić więcej. I pytałem się o jego bezpieczeństwo. Dla pierwsze zacząłem tak z ciekawości zacząłem tematem bezpieczeństwa. Jak on uważa, co to jest tutaj, ta sytuacja. Czy mogę tak sobie chodzić? On jest z Johannesburga. I mówię, że wiem, że Cape Town jest fajnym, że naprawdę do tej pory czuję się bezpiecznie, że nie jest źle, chociaż wiem, że muszę uważać. To się pytam o Johannesburg i on mówi: nie no, jest jak jest spoko, nie? Ale mam zawsze przy sobie nóż, mam też broń, której nie mogłem wziąć tutaj, bo samolotem leciałem, nie mogłem wziąć, a mam. No ogólnie każdy ma dostęp, każdy może mieć, no ja też mam. Żona zawsze wozi taki nóż w samochodzie wielki, maczetę. I mówi: to jest normalka. Ty musisz zdawać sprawę, że prędzej czy później po prostu ktoś na ciebie napadnie, ale to jest takiego. Mówi: siedzisz w samochodzie, na światłach, korki czy coś i regularnie widzisz jakiś samochód przed tobą czy za tobą, zostaje obrabowany, wskakują ludzie, broń czy coś i dawaj rzeczy z samochodu. I tyle. I życie toczy się dalej. I mówi: ale ogólnie jest bezpiecznie. Ja tak słucham. Kurna. Wygląda na to, że wycieczka będzie jak zaplanowana. Są ludzie. Jest prom. Pojedziemy. Pierwszy raz od 3 dni coś się udanie pod względem wyprawy na wyspę. Będziemy nagrywać. Jakaś foka pływa. Płyniemy tym starym rzęchem. Ten... Sit back, relax and enjoy. Thank you very much. Szliśmy, pełen prom, pełno ludzi. Mówi 45 minut w jedną stronę, 2 godziny tam, jakiś autobus, chodzenie, mamy tour guide'a i 45 minut z powrotem. Oczywiście wyjaśnił, gdzie są kamizelki, gdzie jak coś. Mam nadzieję, że ludzie nie mieli dużego śniadania, żeby było łatwiej pływać. Piękne miasto w tle. Z drugiej strony tyle statków przepływa. Nie wiem, czy da mi się usłyszeć, bo jest głośno, ale widok niesamowity. Właśnie dopływamy do Robben Island na wyspie. Idziemy teraz na autobusy. Będą nas obwozić. Spędzimy 2 godziny tutaj. Całe ogólnie to jest muzeum, żeby pokazać, co się działo, gdzie przetrzymywali więźniów politycznych. On behalf of the Robben Island Museum, I wish to welcome you to the island. We'll be stopping to some certain places whereby we'll be taking pictures, but mostly through the windows. Wejdźmy na miejsce, gdzie widać Cape Town. Ładny widok. Jeździ się ogólnie autobusem. Kobieta dużo mówi, dużo tłumaczy. Ma swój oczywiście akcent. No, ciekawe jest to. Ciekawe, że na tej wyspie jest wioska, jest szpital, jest szkoła, jest kościół, jest sala dla gości, gdzie konferencje można robić. Jest takich parę rzeczy, że to nie jest samo w sobie tylko więzienie. Robben Island. Wyspa w Zatoce Stołowej, parę kilometrów od Kapsztadu w RPA. Wyspa służyła jako miejsce uwięzienia, wygnania i izolacji przez około 4 stulecia. Przede wszystkim jako miejsce pobytku przywódców południowoafrykańskich ruchów antyapartheidowych. Niemal od początku kolonizacji Afryki Południowej przez Europejczyków wyspa była więzieniem i miejscem zsyłek. Przy rządach Brytyjczyków na początku wyspa służyła jako miejsce zsyłki trędowatych, chorych psychicznie i żebraków. W czasie II wojny światowej istniała tu baza wojskowa, a w 1960 powstało więzienie będące najcięższą kolonią karną w kraju, czynne do 1991 roku. Wyrok dożywotniego więzienia przebywał tutaj swego czasu Nelson Mandela w pojedynczej celi w wymiarach 4 m2. Obecnie jednym z większych problemów wyspy są króliki. Żyje ich około 25 000 i kopią tak rozległe nory, że mogą uszkodzić niektóre budowle. Są wycieczki tutaj. Masz przewodników,
którzy oprowadzają nas najpierw w autobusie, a teraz mijamy inną grupę i idziemy do celi bodajże Nelsona Mandeli. So those guys will come. But there must be 5 of them. One, this is the cell. This is the cell. We take the photos of the cell. We call it Mandela Hall. I spent my last 4 years out of 12 in this cell. This became my home for 4 years. Koniec wycieczki na dzisiaj na Robben Island. Co jest bardzo ciekawe, to, że ten guide, przewodnik, który teraz oprowadzał nas po więzieniu, był po prostu osobą w więzieniu. Osoby, które są zatrudniane, z ciekawości zatrudniane są na 3 miesiące i odnawiany kontrakt 3 miesiące i on sam nie wie, dlaczego tak jest. Te osoby są więźniami, byłymi więźniami, którzy tu siedzieli i on był skazany na 12 lat, przywieziony na małej łódce w ciasnej takiej jakby klatce z 4 innymi osobami, po połowę w wodzie, bo takie łódki mieli, przywieziony, wrzucony i spędził 12 lat. To jest wręcz szokujące, ale bardzo fajnie, że oni tak proszą takie osoby, że przychodziły i oprowadzały i opowiadały swoje historie. Nie pozwolił nagrywać swojej historii, bo to jest jego personalna historia, więc uszanowałem to oczywiście, ale fajnie usłyszeć. Fajnie, no to nie jest to fajne takie coś, ale jest to dobrze, że oni, sam jak powiedział, może czuć się lepiej, jak on jest to w stanie odpowiedzieć i przekazać ludziom na temat tego, co się wydarzyło. Powiem wam, że powrót tą łódką, o kurna, nie jest zbyt łatwy, o kurde, jestem cały mokry, wieje, myśleli, że anulują, nakręcam na komórce, bo już mi nawet się GoPro nie chce wyciągać, jest zbyt niebezpiecznie, ale damy radę. Jestem dało radę, Sadek dopłynął, ale powiem wam, że cholera ciężko, ledwo co, no w pewnym momencie spakowałem komórkę do kieszeni, GoPro tylko ściągnąłem, żeby było wodoodporne, schowałem do kieszeni. Rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebuję, zostawiłem w plecaku. Plecak tylko trzymam jedną ręką, że jakby się tak wyrżnął, to mam portfel, komórkę, GoPro i kluczyki do samochodu. Mimo, że pewnie by przemokły i się zniszczyły, ale żeby nie było, że je mam. Mówię, jak wyląduję w wodzie, że miał jak pływać. Mam krótką koszulkę, spodenki, dam radę. Kurde. Statek, statek, taki gówniany, kiepski i pomyślałem, mówię, że nie. Tak jak zaczęło mocno wiać, oni w ogóle anulowali kolejną wycieczkę o 3:00 i nie widzieliśmy, czy wrócimy po prostu, nie? Nie wróciliśmy, ale no strach w oczach. A to poza tym jakieś znowu jakieś osoby kolejne, tancerze, ale jaja. Waterfront, takie fajne. Dobra, pójdę coś zjeść. Zobaczymy, co mają ciekawego. I chyba kończę na dzisiaj. Nie ma jak Cape Town.